Jaka jest zima, każdy za oknem widzi i akurat na to wpływu nie mamy, ale atmosferę świąteczną możemy zrobić taką, jaką lubimy. Uwielbiam świąteczne ozdoby, mam mnóstwo planów, niektóre nawet z zeszłego roku, dlatego często zaczynam je robić już w wakacje. Czy to już trzeba leczyć? Napiszcie koniecznie w komentarzu, kiedy Wy zaczynacie, bo może wcale nie jestem w tym sama. A dziś, tak jak widać, herbaciarka i chustecznik. 2 przepiękne serwetki, kilka cudownych szablonów oraz 3 pasty. Takie małe porównanie, żebyście mogli przed świętami wybrać to, co Wam najbardziej pasuje. Te serwetki to nowości z tego roku i po prostu mnie oczarowały. W zależności od tego, czy chcecie robić małą czy dużą pracę, są do wyboru 2 wielkości. No to zaczynamy. Można pracę zacząć od pomalowania lazurem, a można tak jak ja, od pomalowania białą farbą akrylową. Na biało podmalowuję tylko serwetki, więc na herbaciarce tylko góra wieczka, natomiast na chusteczniku obmaluję boki. Obmaluję boki serwetki lazurem orzechowym, który myślę, że będzie świetnie pasował do jej kolorystyki. Malowanie podkładu jest nudne, więc myślę, że każdy ma na to swój najszybszy i najprostszy sposób. Jak widzicie, ja często używam taśmy malarskiej. Biały kolor daję tylko pod serwetkę, więc w herbaciarce maluję wyłącznie górę wieczka. Farbę suszę, a następnie lazurem i pędzlem szczecinowym przemalowuję wszystko na orzechowy. Jeżeli nie znacie tego preparatu, to już spieszę z informacjami. Lazur to rodzaj szlachetnej bejcy. Normalna bejca po pomalowaniu i wyschnięciu dalej się rozmazuje przy kontakcie z wilgocią. Najbardziej mnie denerwuje to, gdy zaczynam po bejcy malować białą farbą i ta farba przestaje być biała, bo podbarwia się bejcą. A lazur, gdy wyschnie, to tak już zostaje, niczym go się nie da rozmazać. Gdy lazur wyschnie, możemy zacząć przyklejać serwetki. Wycinam, rozwarstwiam i zostawiam tylko jej jedną górną część. Będziemy przyklejać tak jak ostatnio metodą na kartę kredytową. To jest klej do dekupaż i właściwie nadaje się do tego każdy, ale jeżeli macie wybór, wybierajcie najgęstszy. Klej nakładam cieniutko i bardzo równo. Na tyle cienko, żeby przykleił serwetkę, ale nie na tyle grubo, żeby przemógł przez serwetkę na drugą stronę, bo gdy przemoknie, możliwe, że przyklei się do koszulki od dokumentów i zrobi się tam dziura. Na mokry klej przykładam serwetkę, następnie na serwetkę daję koszulkę do dokumentów i wszystko szybciutko rozprasowuję i przyklejam kartą kredytową, schebę, wszystko jedno. Wygląda świetnie, prawie gotowe. A teraz jeszcze na mokro, czyli właściwie natychmiast, trzeba na górę nałożyć klej. Jedna cienka warstwa. Zostawiamy do wyschnięcia i na pewno będzie perfekcyjnie. Na chustecznik serwetkę przyklejam dokładnie w ten sam sposób. Różnica jest tylko taka, że tą serwetkę delikatnie strzępię. Na chusteczniku pole do przyklejania jest bardzo ściśle wyznaczone białą farbą, więc strzępię boki po to, żeby serwetka była troszkę mniejsza i świetnie mi wpasowała właśnie w to pole. No i to już było przed chwilą. Powierzchnię smaruję klejem, przykładam serwetkę, wygładzam kartą przez koszulkę do dokumentów i na wierzch daję klej. Z jednej i z drugiej strony chustecznika to samo. Wszystko lakieruję lakierem akrylowym matowym. Przyszedł czas na pierwszą kontrolę jakości. Tu wystaje, a całość jest troszkę chropowata. Papier ścierny 220 bądź 240 i wszystko jest idealnie gładziutkie. Obiecałam szablony, no to lecimy. Taki mały przegląd. One wszystkie znakomicie pasują do tej pracy. Nie wiem, czy wiecie, ale jesteście w bardzo komfortowej sytuacji, bo już wiecie, które szablony wybrałam. Widzieliście je na zdjęciach na początku. A ja przykładałam je do tej pracy naprawdę wiele razy. Podejść było kilka. Trudno wybrać jeden ładniejszy od drugiego, zresztą zobaczcie sami. Ten turbo szybki przegląd, który teraz robię dla Was w kamerze, trwa 1,5 minuty. A ja te szablony przykładałam i przymierzałam do każdej ścianki i do każdego obrazka. Ale takie przymierzanie, kombinowanie bardzo lubię i nieważne, że czas szybko leci. Ważne, że to są chwile takiej turbo przyjemności. No dobra, ile można? Trzeba się zdecydować. Jeżeli jest pomysł, to możemy kontynuować pracę.
pocieniowałam boki. Można to zrobić tak jak ja, lazurem, można także farbą albo na przykład pastą woskową. Wszystkie ścianki przyciemniam w ten sam sposób, więc żeby film nie był jakiś makabrycznie długi, pokazuję Wam to tylko na tej jednej ściance. Biała farba akrylowa i pędzel szczecinowy. To jest technika suchego pędzla. Delikatnie przecieram, dzięki temu efekt zimowy robi się sam. Powierzchnia przygotowana i można zatracić się w szablonach. Na przykład na tą stronę pracy do ścisłego finału przeszły te 3 szablony. Wygrały te maleńkie, subtelne gwiazdeczki, są po prostu urocze. Pasta modeling, wersja zwykła albo lekka, właściwie wszystko jedno. No i jeszcze brokat, żeby nam się praca świątecznie świeciła. Nakładam pastę, potem posypuję brokatem, co się przyklei, to się przyklei, potem po prostu strzepię i wygląda to świetnie. Teraz przyspieszam, na górę poszły narożniki. A na boki, no właśnie z bokami to była jazda bez trzymanki, zupełnie nie potrafiłam się zdecydować. Pasowały mi zarówno wianki, gwiazdki albo gwiazdeczki po całości. Wygrała ta gwiazda, ponieważ jest bardzo elegancka, oraz wianek, bo jest po prostu ładny i świąteczny. To był chustecznik, a na pudełku troszkę pokombinuję z pastami. Pasta modeling nadaje się do każdej grubości szablonu. Śnieg krystaliczny jest gruby i chropowaty, wybierajcie do niego szablony z większymi wzorami. Natomiast ta pasta w kolorze lodowy kwiat nadaje się do każdego szablonu. No to lecimy. Na górze nic nowego, pasta modeling. A teraz dla porównania na jednej ściance, na jednym szablonie będą 2 rodzaje pasty. Najpierw ta mniejsza, czyli pasta do szablonów w kolorze lodowy kwiat. A druga część ścianki, czyli lewa, zostanie zrobiona pastą modeling. I niestety to, co ja świetnie widzę gołym okiem, kamera mi obcina. Czyli pasta modeling jest po prostu biała, a pasta do szablonów w kolorze lodowy kwiat przepięknie srebrzyście się błyszczy. Kamera tego nie pokazuje, ale ta strona ma śliczny połysk. To jest pasta o nazwie śnieg krystaliczny i ona ma taką nietypową strukturę, jakby granulkowaną. Tak wygląda jeszcze na mokro, oczywiście na sucho też Wam za chwilę pokażę, ale pamiętajcie, aby do tej pasty dobierać troszkę grubsze wzory na szablonie. Nawet jeżeli niestety w kamerze tego nie widać, to ta pasta daje naprawdę śliczny połysk i piękny efekt, więc jeszcze 2 gwiazdki z przodu. Żel antyczny przyciemnie trochę brzegi, bo jednak lazur dał mi za delikatny efekt. Lakier 3D świetnie nadaje się do nabłyszczania konkretnych elementów na pracy, natomiast nie nadaje się do zalewania i nabłyszczania całych powierzchni. Jest dosyć rzadki, samo się poziomuje i to jest plus, ale na bombki się nie nadaje, bo ścieka, więc także mały minus. Jeżeli szukacie analogicznego preparatu, który nie ścieka, to polecam pastę żelową. Co prawda nie ścieka, ale także się nie samopoziomuje, więc zawsze coś za coś. Pod napis Wesołych Świąt dam troszkę gazy, będzie to takie fajne rozjaśniające tło. A w lewym górnym rogu pudełka mały stroik. I mam różnych dodatków naprawdę mnóstwo, zbieranych od lat, więc spokojnie mogę pokombinować i zawsze coś znaleźć, żeby mi pasowało. Mała srebrna bombeczka chyba nie wyglądała źle, ale była odrobinę za bardzo agresywna, niech zostanie szyszunia. Cały zimowy komplecik, ale lecimy po kolei. Zacznijmy od herbaciarki. Kolejny raz z uporem wartym lepszej sprawy chcę Wam pokazać, jak pięknie się błyszczy pasta do szablonów. Z boku nie widać, ale z przodu mam nadzieję, że coś tam się błyszczy. A tak prezentuje się śnieg krystaliczny. Daje taki lekko półprzeźroczysty efekt, dlatego te gwiazdki nie są całkiem białe. Na okienkach miga Wam lakier 3D. A środek, o środku nie zapomniałam, ale już nie chciałam Wam zawracać gitary, co tam namodziłam, więc wygląda tak. I jeżeli chodzi o herbaciarkę, to by było na tyle. Teraz chustecznik. A właściwie to koniec, zostawię Was już z tym chustecznikiem sam na sam. Przypomnę tylko, że wszystkie linki do produktów, których użyłam, znajdują się w opisie filmu, czyli pod wideo. Jeżeli szukacie fajnych ludzi wkręconych w deku, to zapraszam na naszą grupę na Facebooku. Nazywa się Inspirello i Przyjaciele.
A jeżeli chcecie mi zostawić jakiś komentarz, to będę przeszczęśliwa. Czytam wszystkie. Do zobaczenia.